Cześć Dashbur, słuchajcie, tym razem z północnej Szwecji, z miejsca, za którym bardzo się stęskniłam. Prawie 900 km za nami, przyjechaliśmy w nocy. No i właśnie wybieramy się na moje szwedzkie ulubione polowanie, ulubiony rodzaj polowania, czyli polowanie na nartach zimą na Górzce i Cietrzewie. Zaczynamy niedaleko Vindeln. Możecie sobie gdzieś tam sprawdzić, jeśli będziecie ciekawi. Jeden dzień tutaj, a tak właściwie pół dnia. Dzisiaj bierzemy to tak wszystko na spokojnie, no bo w nocy przyjechaliśmy. Jutro jedziemy dalej, że tak powiem, w głąb lądu. Kawałek, polujemy tam jeden dzień i potem 2 dni polowania w górach. Także nie mogę się doczekać. Zapraszam Was serdecznie do relacji właśnie z polowania na Górzce i Cietrzewie. I właśnie idę zakładać narty i ruszamy. Zobaczcie, tutaj widać taką dziurkę w śniegu. O. I tutaj sobie siedział Cietrzew. Ja się tak lubię właśnie zakopywać w śniegu i się izolować i chować przed drapieżnikami. They walk around and eat on the ground. So they still have food on the ground. They can make like blueberries and frozen. Zobaczcie, jak sobie tutaj tuptały Cietrzewie. Tu też. Zobaczcie, jak sobie tu złaziły wszystko.
Słuchajcie, nie jest lekko. Pierwszy dzień polowania dobiega końca. Niestety nie widzieliśmy żadnych ptaków. Bywa i tak. Najczęściej, szczerze mówiąc, bywa właśnie tak. No i z racji, że na północy jest tyle śniegu, no to właśnie trzeba się poruszać na tych nartach. Swoją drogą ja uważam, że w ogóle to polowanie na Górce Cietrzewie zimą na nartach to jest najtrudniejsza forma polowania w Szwecji. I dlatego też tak właściwie nie jest, z tego co wiem, tak bardzo atrakcyjne jako komercyjne polowanie, bo jednak ludzie wolą na toki wyjechać, gdzie jest jednak dużo łatwiej. A w Szwecji na tokach nie poluje się wcale, nie można. Sezon się kończy 15 lutego na Górce Cietrzewie. No ale słuchajcie, nie jest lekko, bo właśnie narty, no nie? Wszystko fajnie mi działało do niedawna. W pewnym momencie wypadła mi narta, znaczy noga z narty. Okazało się, że przerwał się pasek. Był już stary, najprawdopodobniej narty mamy pożyczone. A do samochodu zostało parę kilometrów. Także może do jutra wrócę do samochodu, bo zrobiłam jakieś 200 metrów teraz i mam dość. Śniegu jest tyle, słuchajcie, że ja zapadam się co krok praktycznie po uda i potem po prostu kijkami od nart się podciągam do góry, żeby zrobić następny krok. Także lekko nie jest. Ja mam takie szczęście po prostu, że zawsze musi się coś stać takiego nieplanowanego. No ale no nic, teraz po prostu trzeba sobie radzić. Nikt tu po mnie nie przyjedzie, bo po prostu samochodem się nie da wjechać nigdzie. I taki to urok tego polowania właśnie na północy zimą. Miałam szczęście, bo ktoś tutaj jechał na skuterze śnieżnym i to zmarzło i warstwa świeżego śniegu z 2 dni tylko jest taka, w którą się zapadam, ale nie zapadam się już po uda, także dobrze. Where was it? Slowly. It will be It was in here? Yes, somewhere. Yes. Where is like... Dzień dobry, Dashbur. Drugi dzień polowania na Górce Cietrzewie. I już jesteśmy teraz w Laponii, czyli takim już tym północnym regionie Szwecji. I no cóż, jesteśmy tu jeden dzień. Potem pakujemy się w samochód i właśnie leci Cietrzew daleko. Pakujemy się w samochód i potem 2 dni polujemy w takich bardziej górskich okolicach. Zapraszam Was do oglądania dalszej części.
Szkoda, że się nie da tego nagrać, ale w tle słychać, jak się odzywają się drzewie. Widzicie, jak chłopaki kombinują, bo one sobie przeskakują z drzewa na drzewo, a jak się człowiek położy, żeby mieć stabilny strzał, to czasami jest tak, że jak są na niższym drzewie, to po prostu te wyższe drzewa zasłaniają takiego ptaka i wtedy trzeba kombinować znowu. A tutaj jednego widać w tle. Czekajcie, zobaczcie. Ale mogą to być w większości kury, ale widzieliśmy na pewno jednego koguta przelatującego. O, zobaczcie, jak sobie wcinają fajnie. O, tam się drugi gdzieś rusza za drzewem. Ja zostałam z tyłu, bo co za dużo to niezdrowo. Plus chłopaki ściągnęli narty wcześniej, jak już się Oliver składał za pierwszym razem do strzału. A ja mam narty jeszcze na sobie, więc żeby nie robić za dużo ruchu i hałasu, to zostaję tutaj i operuję z daleka całą sytuacją. No cóż, bywaj tak. Słuchajcie, właśnie się spełniło moje ogromne łowieckie marzenie. Aż nie wierzę po prostu. Mój głuszec. Mój pierwszy w życiu głuszec, wypracowany w sumie przez kilka sezonów. Jest banan na twarzy, ale zdycham. Jestem na maksa zmęczona, czuję chyba każdy mięsień. Taki plecak z różnym sprzętem i ze sztucerem waży sporo.
No słuchajcie, drugi dzień polowania zakończony. Dla mnie przepiękny dzień. Spełniłam swoje łowieckie marzenie. Przepięknie. No nic, pakujemy się do samochodu. Teraz mamy kolejne 1,5 godziny drogi. Wynajęliśmy domek i 2 dni będziemy polować na innych ziemiach w okolicach miejscowości Wilhelmina. No nic, do zobaczenia następnego dnia. Dasz burzy. No niestety dzisiaj się nie udało. Słuchajcie, no cóż, ptaków widzieliśmy bardzo dużo cietrzewi. Tylko wszystko się działo w śniegu, nie na drzewach, a zakopane w śniegu i po prostu przemierzając las podnosiliśmy te cietrzewie. 2 bardzo duże grupy, myślę, że łącznie około 60 ptaków. Niestety akurat wiadomo, takich rzeczy się nie da przewidzieć, więc kamera była schowana, więc tego wam nie mogę pokazać. Była sytuacja, gdzie było podchodzenie przez Oliwiera i składanie się do strzału, ale okazało się, że to była kura, a na kury polujemy tylko od początku sezonu do 15 listopada, a po tym czasie już tylko do końca sezonu polujemy na same koguty. Także tak to bywa. No nic, zostaje jeszcze 1 dzień polowania. So David, what would you say is the most important when hunting birds? Well, that depends on if you wanna get black grouse or capercaillie. Early in the morning, the black grouse is a lot more active. So in the morning you should watch like birch trees areas more. If you wanna focus on the capercaillie, you should ski a lot more pine woods and deep and clear cuts. And the pine woods between the mires and clear cuts is really good. Yeah, in general the birds, it all depends on the weather, but most of the times middle of the day they can go under the snow and just sit. But the capercaillie is the best time, the last hours, the blue hour so called.
the hour before the sunset and like half an hour after is really good time for the capercaillie. Often they go up and eat before the black night, so before they go under snow again and sleep. Okay, and then black crows, as you said, it's better to look for them early in the morning. Then they are on the top. And early then in the morning, they just when the sun comes up, you can start seeing them feeding on the trees. It's not as much often you see the capercaillie early in the morning, but it can take some time before they come up. But the chances for everything. Cześć, 4. dnia polowania na Górzce i Dziatrzewie. Ostatni dzień, niestety, znowu w innym miejscu, na innej ziemi. Właśnie się szykujemy do startu. No i zobaczymy, czy dzisiaj uda się coś spotkać. Powiem, że jest hardcore dzisiaj. Z kilkunastominusowego mrozu zrobiło się +1. A przez ostatnie 3 dni dosypywało cały czas świeżego śniegu. Zresztą teraz do niedawna też jeszcze sypał śnieg. I jest tak ciężki śnieg i się klei, że nie dość, że się ciężko porusza nartami, to jeszcze na tych nartach ten śnieg siada i się ma normalnie uczucie, jakby się kilogram na każdej narcie jeszcze czegoś niosło. Grubo, grubo.
Tu widać, jak sobie wcinały głuszce. O, słuchajcie, trochę nam się zeszło, żeby znaleźć tego głuszca, bo on nie tak jak mógł, że spadł sobie pod drzewem, tylko jeszcze po ściale poleciał kawałek i zrobiło się, słuchajcie, ciemno, ale mamy go. Oliwier, jak emocje? Super. No widzę, że się oczy szklą. Pięknie, gratulacje ogromne. Oliwier, teraz jak już udało Ci się upolować swojego pierwszego głuszca, to zapytam się Ciebie, co się stało, że się nie udało z tym pierwszym, co? Nie dokręciłem tłumika. A, no tak. Także nauczka, że zawsze trzeba przed polowaniem sprzęt sprawdzić, tym bardziej jak się go trzyma w plecaku. No słuchajcie, widzicie jak wyglądam? Dotarliśmy do samochodu ostatniego dnia. Upoceni, umęczeni, naprawdę umęczeni. Słuchajcie, Oliwier strzelał do głuszca jakoś o 15, a nam udało się go znaleźć dopiero po 16. Bo tak czasami bywa, że one po strzale potrafią 100-200 metrów jeszcze polecieć. No i nie było łatwo, no ale się udało. A zrobiła się pogoda na plusie i po prostu wracanie w tym śniegu to był hardcore. No ale nic, 4 dni pięknego polowania na głuszce i cietrzewie w północnej Szwecji za nami. Piękne polowanie, ale bardzo, bardzo trudne polowanie. Tak jak już wspominałam, jest to moim zdaniem najtrudniejsza forma polowania w ogóle w Szwecji. I myślę, że najtrudniejsza forma polowania na głuszce i cietrzewie. To nie to samo co toki. Oczywiście tu chłopaki tyle gadają, no nic. Teraz pakujemy się. Po drodze jeszcze wjedziemy do pana konserwatora, który zrobił wcześniej bardzo pięknie mojego cietrzewia, więc zdecydowanie zostawiamy nasze ptaki tym razem też tam. No i co? Ostatni wieczór jeszcze u naszego właśnie kolegi Dawida i jutro trzeba ruszać z powrotem 9 godzin na południe. Dzięki wielkie, że oglądaliście Dashboard z północnej Szwecji.